Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj opowiem Wam o mojej uprawie pomidorów, jak radziłam sobie z zarazą i czy w ogóle mam jakieś plony. Chodźcie, zabiorę Was do szklarni. Zaraz za mną jest moje pomidorowe królestwo. Tutaj pomidory uprawiam od ponad 10 lat. Na początku był tutaj foliak, a na 40 urodziny dostałam od Michała szklarnię. I ona ma ponad 11 metrów kwadratowych i jest w zupełności w stanie wykarmić naszą rodzinę, a część przetworów mrożę sobie na smutne zimowe miesiące. Szklarnia jest wykonana ze szkła, bo może być także z poliwęglanu i nazywa się Vitavia i jest to model Uranus. Za mną możecie zobaczyć, że mam 3 rzędy pomidorów, tak naprawdę 4, ale są 2 pojedyncze i 1 podwójny. I wsadzam je tutaj w kwietniu i plonują aż do przymrozków. Idziemy zebrać trochę pomidorów i opowiem Wam, co się w tym roku sprawdziło, aby były takie fajne. Pomidory zebrane, a ja zabiorę Was w inne miejsce, bo komary próbują nas znowu zjeść. Nie wiem jak u Was, ale u nas w tym roku jest z nimi po prostu dramat. To może opowiem Wam, co robiłam od początku sezonu. Wczesną wiosną siałam pomidory i o tym jest osobne wideo i możecie sobie zobaczyć, jak je siałam i pikowałam, a później niestety nie nakręciłam wideo, jak wsadzałam je w szklarni. I teraz Wam szybko opowiem, żeby już w przyszłym roku wiedzieć, co zrobić. Ponieważ pomidory mam w szklarni co roku, to muszę bardzo zwracać uwagę na higienę. Staram się więc ziemię w szklarni wymieniać co roku w bardzo dużych ilościach, czyli pod jeden krzaczek wymieniam ziemię mniej więcej metr na metr w głąb, aby jak najmniej tych patogenów, które opadły w zeszłym roku, było tam w tej ziemi wymieszane, aby nie chorowało. Pomidory co roku wsadzam w taką mieszankę ziemi kompostowej i obornika krowiego. Bardzo dokładnie to mieszam i pomidory sadzę bardzo głęboko, czyli czasami nawet usuwam pierwszy liść, nie tylko do liścieni, ale ja sadzę je nawet po pierwszy właściwy liść, a czasami nawet go usuwam i sadzę dopiero pod drugi liść właściwy. Pomidory do ziemi wsadziłam w kwietniu. Zawsze, gdy jest ryzyko przymrozków, mamy taką dmuchawę, którą podgrzewamy szklarnię, aby zawsze było tak powyżej 10 stopni Celsjusza, szczególnie nocą. I pomidorów w początkowym okresie nie nawożę, ponieważ i obornik, i kompost mają bardzo dużo wartości odżywczych dla tych naszych pomidorów, to istnieje ryzyko, że je przenawozimy. Także nie przesadzam i przez pierwsze 6 tygodni w ogóle ich nie nawożę. Od początku sezonu natomiast stosowałam oprysk z ekstraktu z grapefruta, bo on ponoć ma wzmacniać nasze pomidory i powodować, że będą bardziej odporne na choroby grzybowe. Oczywiście zaraza w tym roku była tak straszna, że nie wiem, czy to cokolwiek pomogło, ale do momentu, aż przyszła zaraza, czyli do lipca, wszystko było super. Przez lata próbowałam uprawiać pomidory wyłącznie ekologicznie. Próbowałam wielu metod, które można robić, aby zarazę zatrzymać. Niestety, jak zaraza wchodzi tak porządnie, to mi przynajmniej nigdy nie udało się ekologicznymi metodami jej powstrzymać. Dlatego od paru lat, kiedy zaraza już wchodzi, stosuję 1 oprysk w sezonie, czasami może 2. Niestety komary nie chcą dać nam spokoju. Ja uwielbiam smak moich pomidorów. Zdarzyło mi się stracić bardzo wiele krzaczków przez to, że weszła zaraza i byłam na wakacjach i nie zdążyłam zareagować wystarczająco szybko. I od tamtej pory wiem, że nie mam problemu z tym, aby zrobić 1 oprysk w sezonie, bo pomidory, które kupujemy w sklepach, bywa, że są pryskane co tydzień. Więc ja uważam, że ten jeden rozsądny oprysk to jest tak jak człowiek
nadmiernie nie łykam leków prewencyjnie, ale jak będę chora tak naprawdę, to wiadomo, że te leki łyknę. Od wiosny stosowałam wszystkie metody zapobiegawcze, ekologiczne metody, które mogą zniwelować ryzyko zarazy. I zdarzały mi się takie lata, że nie musiałam stosować żadnych oprysków. No ten rok taki zdecydowanie nie był. Także od początku sezonu świeża ziemia, wymieniona pod każdy krzaczek, usuwanie dolnych liści, nie polewanie pomidorów po liściach wodą, kiedy je podlewam, ekstrakt z grapefruta i cotygodniowe opryski. Niestety, zaraza przyszła. W tym roku oprysk zrobiłam preparatem Cabrio Duo. Jeden oprysk w zupełności wystarczył. Po oprysku usunęłam te wszystkie liście, które były zakażone i wyrzuciłam je do śmieci. O odmianach pomidorów i tych, które smakują mi najbardziej, chyba opowiem Wam w następnym wideo, a tym, którzy nie mogą się doczekać, odsyłam na bloga. Mam tam chyba ze 3 artykuły i w każdym jest opisane, w którym roku które odmiany sprawdzały mi się najlepiej. Cześć, tu Marta z przyszłości. Właśnie wróciliśmy z urlopu i zadaliście taką ilość pytań pomidorowych na Instagramie, że stwierdziłam, że jeszcze odpowiem Wam na te pytania w tym wideo. Najwięcej pytań oczywiście było o to, jakie są dobre odmiany pomidorów, jakie odmiany pomidorów polecam, ale o tym zrobimy osobne wideo, bo wydaje mi się, że tam jest naprawdę dużo materiału i ciekawych rzeczy, które będziecie chcieli usłyszeć, a dziś odpowiem na resztę pytań. Pierwsze pytanie, które bardzo często się powtarzało, to jak prowadzić pomidory i co to znaczy prowadzić na jeden pęd i jak je mocować w szklarni. Tutaj możecie zobaczyć pomidora, który jest prowadzony na jeden pęd. Ja w szklarni montuję sznurki albo do jakichś takich, no tak jak tutaj mam takie poprzeczne mocowania, albo tutaj za mną możecie zobaczyć, mamy takie mocowania plastikowe, do których sznurek można przywiązać. Mocuję do nich sznurek, prowadzę go aż do samej ziemi. Tam go przywiązuję na przykład do takiej szpilki, którą mocuje się w włókninę. I później już pomidora, cały czas jak rośnie, owijam wokół tego sznurka. Pomidor naturalnie będzie nam się rozrastał w wielki krzak. Będzie miał bardzo dużo pędów bocznych i będzie tworzył taką wielką, monstrualną figurę. My natomiast tego nie chcemy, bo jeżeli zdarza nam się tak, że on ma bardzo, bardzo dużo tych pędów i bardzo dużo liści, to nie wietrzy nam się odpowiednio. A w momencie, kiedy nam się nie wietrzy, jest większa szansa, że zaatakuje go zaraza ziemniaczana. Dlatego poleca się prowadzenie pomidorów na 1 lub na 2 pędy i obrywamy wszystkie te wilki, które nam cały czas wychodzą, aby pomidor tych bocznych pędów nie tworzył. Dalej było pytanie o obrywanie liści. I to obrywanie liści też ma na celu zmniejszenie tej masy pomidora, aby pomidor lepiej się wietrzył, bo lepiej przewietrzona przestrzeń wokół pomidora oznacza, że mamy mniejszą szansę na choroby grzybowe. Dlatego też od samego początku, gdy pomidor wytworzy pierwsze grono i zaczyna tworzyć owoce, obrywam liście, które są pod spodem. Te dolne liście mają największą tendencję do tego, że złapią nam zarazę, bo zarodki grzyba będą w ziemi. Jak zacznie nam chlapać woda i podbijać do liści, bardzo szybko przeniesie się w górę naszego pomidora. Ale też nie można przesadzać z obrywaniem liści, bo jak go tak ogłowimy nadmiernie, to on będzie miał problem z fotosyntezą. Także powoli 1-2 liście naraz, przychodzimy co kilka dni i usuwamy kolejne. Zostawiamy oczywiście wszystko, co jest na górze, aby mógł asymilować to wszystko, co ma asymilować, żeby te owoce były przepyszne. Natomiast jak najszybciej należy usunąć te dolne. Czy oprócz wilków obrywać liście? Ja oczywiście obrywam te dolne, a później obserwuję moją roślinę. Jeżeli liście są chore, jeżeli mają plamy, to po jakimś czasie usuwam, ale bardzo sporadycznie, te, które wyglądają najgorzej. Natomiast jeżeli liście wyglądają dobrze i nie są na samym dole, to trzeba je zostawić. Ale jeżeli widzicie, że liść przykrywa całkowicie nam owoce, tak jak tutaj, był tutaj taki liść, który zabierał im, tym naszym pięknym pomidorom, światło, wtedy uważam, że dobrze jest go oberwać. Jak podlewasz pomidory w szklarni? Zamontowaliśmy tutaj linie kroplujące, które codziennie sączy się z nich delikatnie woda, nie ma żadnych rozbryzgów, to jest oczywiście bardziej bezpieczne pod kątem chorób grzybowych, ale przychodzę też regularnie, sprawdzam,
czy ziemia jest naprawdę dobrze nawodniona. Jeżeli wkładam sobie palec w ziemię, jeżeli ona jest zbyt przesuszona, to albo zwiększam ilość podlewania w liniach kroplujących, albo dodatkowo podlewam je szlauchem. Jak nawozisz pomidory? Tak jak mówiłam Wam wcześniej, przez pierwsze 6 tygodni, po tym gdy dobrze przygotuję glebę, czyli ona jest pełna obornika, kompostu, czasami dodaję sól Epsom czy wióry rogowe, tam jest bardzo dużo składników, które pomidory mogą pobierać. Potem bardzo dokładnie obserwuję moje pomidory i z moich obserwacji wynika, że mniej więcej po 6 tygodniach zaczynam widzieć, że liście już nie są tak pięknie zielone, zaczynają się lekkie niedobory. I wtedy rozpoczynam nawożenie. Nawożę zwykle nawozem płynnym do pomidorów. Nie ma tutaj dla mnie jakiejś większej różnicy, z jakiej on jest firmy. Nawóz do pomidorów będzie miał przewagę potasu i po tych 6 tygodniach już tworzy się pierwsze grono. Zależy nam na tym, aby nie było aż tak dużo azotu, a żeby dostały sporo potasu. I przygotowuję sobie po prostu w konewce, tak jak jest napisane na opakowaniu, i nawożę taką miksturą mniej więcej co 3-4 tygodnie. Jak ustrzec się przed zarazą ziemniaczaną? Możemy dbać o higienę, prowadzić pomidory na jeden pęd, dbać o to, żeby był dobry przewiew, przygotować świeżą ziemię co roku, nie polewać pomidorów po liściach, opryskiwać je różnymi preparatami, które powodują, że są mniej narażone na choroby grzybowe, ale zaraza ziemniaczana pochodzi, jak nazwa wskazuje, od ziemniaków i przenosi się przez powietrze. Jeżeli macie pomidory w szklarni, ryzyko też jest niższe, ponieważ to całe szkło ochrania nasze pomidory od tego, co idzie z powietrza. Ale nadal jest to bardzo trudne. Jeżeli zaraza jest naprawdę konkretna i są sprzyjające ku temu warunki, jest wilgotno, wietrznie, są odpowiednie temperatury, to zaraza zaatakuje Wasze pomidory. Także moim zdaniem najlepiej jest być przygotowanym na to, że ona przyjdzie, robić wszystko, co się da. Są takie lata, gdy się to oczywiście uda, a jeżeli wchodzi, zrobić oprysk. Sucha zgnilizna wierzchołkowa, jak ratować pomidory. Sucha zgnilizna występuje wtedy, jeżeli nasze pomidory mają problem z pobieraniem wapnia. To dzieje się najczęściej, jeżeli sytuacja jest dla nich bardzo stresująca, są duże wahnięcia temperatur, dużo tam może być przyczyn tej sytuacji. Czasami będzie tak, że tylko niektóre pomidory będą nią porażone. Ona objawia się tym, że jakby piętka pomidora wygląda, jakby była spleśniała. Możemy, widząc, że na jednym z krzewów jest ten problem, opryskać saletrą wapniową nasze liście, a czasami jest tak, że ta stresująca sytuacja była jednorazowa i tylko jeden z pomidorów będzie porażony. Jego usuwamy, wyrzucamy i obserwujemy resztę. Ja prewencyjnie robię oprysk właśnie z wapnia. Kolejne pytanie. Jakie odmiany? Jakie odmiany są najlepsze? Jakie odmiany do gruntu? Jakie odmiany są odporne? Słuchajcie, tych pytań jest co najmniej 30 o odmiany pomidorów. O tym nakręcimy osobne wideo. Pokażę Wam, które moim zdaniem są najpiękniejsze, najsmaczniejsze. Od razu mogę Wam powiedzieć, że nie uważam wśród tych odmian, które ja hoduję, że jest jakaś, która jest łatwiejsza. Każdego roku zachowują się inaczej, każdy rok jest inny, jest inna pogoda, może są w troszeczkę innych miejscach. Także uważam, że warto mieć te, które są dla Was smaczne i traktować je tak najlepiej, jak potraficie, a one wtedy odwdzięczą się fantastycznymi owocami. Musimy zrobić przerwę, żebym sobie zjadła jednego, bo nie wytrzymam. Chcesz jednego? Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, żeby być na bieżąco z tym, jakie wstawiam nowe filmy.